Wyobraź sobie wszechświat, który nie tylko się rozszerza, on przyspiesza coraz szybciej. Galaktyki oddalają się od siebie coraz szybciej, jakby ktoś niewidzialny popychał kosmos ku rozkładowi. Co to za tajemnicza siła? Naukowcy już ponad 25 lat temu wykryli, że grawitacja nie zawsze hamuje rozszerzanie. Około 9 miliardów lat po Wielkim Wybuchu przestrzeń zaczęła gwałtownie przyspieszać. Ten niewidomy akt nazwano ciemną energią. Stanowi ona aż około 68 do 70% całej zawartości wszechświata, a jej natura pozostaje zagadką. Dlaczego wszechświat zaczął wypełniać się czymś, co przyspiesza jego ekspansję? To pytanie towarzyszy nam dziś, gdy nowe obserwacje z JWST, Euclid czy DESI wprowadzają nowe rewelacje i napięcia w dotychczasowej teorii. W latach 90. astronomowie mierzyli odległości od galaktyk za pomocą supernowych typu Ia, niezwykłych gwiazd, które wybuchają zawsze z taką samą jasnością. Analiza ich pozornej jasności ujawniła niespodziankę. Odległe supernowe były słabsze niż powinny być w zwolnionym modelu wszechświata. Okazało się, że ekspansja nie hamuje się pod wpływem grawitacji, lecz przyspiesza. Odkrycie to przyniosło Nagrodę Nobla w 2011 roku. Obecne dane potwierdzają te historie obserwacje kosmicznego tła mikrofalowego, np. misję Planck i wzorce ułożenia galaktyk, czyli tzw. BAO, jednoznacznie wskazują, że coś spaja 70% materii energii wszechświata i wypycha przestrzeń na zewnątrz. W modelu LCDM, czyli lambda, zimna ciemna materia, tym coś jest stałą kosmologiczną L, energia próżni o stałej gęstości, odpowiadająca równaniu stanów równa się -1. W takim ujęciu odległe obserwacje zgadzają się z teorią. Ciemna energia jako stała sprawdza się bardzo dobrze. Jednak narastają pytania, czy ten prosty model naprawdę wyjaśnia wszystko? Czy wszechświat zawsze się tak zachowywał i będzie się zachowywać? W ostatnich latach pojawiły się nowe, bardzo precyzyjne dane, które nie zagrały do końca w jednym tonie. Teleskop Webb, czyli JWST, najnowsze pomiary odległości galaktyk wykonane potwierdziły główne wyniki Hubble'a. Innymi słowy, pomiary ekspansji wszechświata bazujące na gwiazdach pulsujących, czyli cefeidach i supernowych są poprawne. Jednocześnie potwierdziły one narastające napięcie Hubble'a, lokalna miara tempa ekspansji, około 73 km na sekundę na megaparsek, różni się statystycznie od tej wypływającej z modelu kosmologicznego, kalibrowanego na przeszłość. Noblista Adam Rees ostrzega, że rozbieżność ta, cytuję, sugeruje, iż nasze zrozumienie wszechświata może być niekompletne. DESI mierzy prędkości oddalania galaktyk, czyli redshift, na ogromnej objętości nieba, budując największą trójwymiarową mapę kosmosu. Analiza tych danych w połączeniu z wynikami z mikrofalowego tła, supernowych i soczewek grawitacyjnych zdradza ciekawą wskazówkę: standardowy model lambda CDM. No cóż, nie pokrywa wszystkich obserwacji, ale model, w którym wpływ ciemnej energii zmienia się w czasie, pasuje do danych znacznie lepiej. Oznacza to, że tendencja przyspieszania może słabnąć z czasem, co jest sprzeczne z prostą stałą kosmologiczną. Te wskazówki są silne, od 2,8 do 4,2 sigma, ale wymagają jeszcze potwierdzenia kolejnymi latami obserwacji. Wyniki Dark Energy Survey, czyli DES. Analiza prawie 1500 supernowych z ostatnich 5 lat pracy teleskopu DES potwierdziła przyspieszanie zgodnie z modelem lambda CDM, ale z pewnymi niuansami. DES zmierzyła parametr w równaniu stanu ciemnej energii i uzyskała wyrówne -0,80 plus -0,18 dla supernowych. To wynik nieco inny niż -1, czyli stała lambda, choć po połączeniu z innymi danymi, np. misją Planck, wychodzi niemal idealne -1. Misja Euclid, prowadzona wspólnie przez ESA i NASA,
To naprawdę fascynujące przedsięwzięcie. Dopiero co wystartowany satelita Euclid przesyła już pierwsze zdjęcia głębokiego pola. Niedawno NASA i ESA opublikowały dane, które zawierają obraz 26 milionów galaktyk, sięgających aż 10,5 miliarda lat świetlnych wstecz, i to zaledwie z tygodnia obserwacji. Choć to dopiero początek, ewolucja takich wielomilionowych próbek będzie kluczowa. Celem Euklida jest zrozumienie, jak tempo rozszerzania wszechświata zmienia się na przestrzeni ostatnich 10 miliardów lat. W końcu Euklid przewidział obserwację ponad 1,5 miliarda galaktyk przez 6 lat trwania misji. To pozwoli nam stworzyć mapę rozkładu materii i ciemnej energii w niespotykanej dotąd skali. Do tego dołączają przyszłe teleskopy, takie jak Rubin, Roman czy Spherex, co wprowadza nas w zupełnie nową, złotą erę kosmologii. W skrócie, najświeższe obserwacje potwierdzają przyspieszanie. Ciemna energia pozostaje dominującym składnikiem wszechświata, ale jednocześnie nasuwają się pytania, czy ten przyrost prędkości ekspansji jest zawsze taki sam? Wyniki projektów DESI czy DES sugerują, że być może ciemna energia ewoluuje. Czym więc może być ciemna energia? Oficjalnie to po prostu nazwa zastępcza, taki placeholder, dla nieznanej przyczyny przyspieszenia ekspansji wszechświata. Teoria Einsteina pozwala na wprowadzenie stałej kosmologicznej lambda, czyli energii próżni, co wypełnia rachunki i powiedzmy dobrze opisuje większość pomiarów. Ale jest pewien problem. Kwantowa teoria pola przewiduje dla próżni energię ogromnie większą. To tak zwany problem kosmologicznej stałej, co oznacza, że no cóż, nie rozumiemy, dlaczego lambda ma dokładnie taką, a nie inną wielkość. Dlatego naukowcy wymyślili kilka spekulatywnych wyjaśnień, zazwyczaj traktowanych jako hipotezy, które warto znać. Kwintesencja. Według tej koncepcji ciemna energia to nie stała, lecz pole, jak na przykład pole odpowiedzialne za inflację we wczesnym wszechświecie. To pole, zwane też fluidum, wypełnia przestrzeń i może zmieniać swoją gęstość zarówno z czasem, jak i miejscem. Nazwano je kwintesencją, od piątego elementu starożytnych filozofów. W modelu kwintesencji parametr w równaniu stanu może różnić się od -1 i ewoluować, co oznaczałoby, że wpływ ciemnej energii na przyspieszenie zmieniał się w przeszłości. No i jest jeszcze taka hipoteza, że poza ciemną materią i ciemną energią istnieje coś trzeciego, na przykład nowa forma materii lub energii działająca we wczesnym wszechświecie, tak zwana wczesna ciemna energia. Kamionkowski i inni zauważają, że dodatkowa energia w pierwszych minutach kosmologii mogła dać wszechświatowi dodatkowy impuls i pomóc wyjaśnić napięcie Hubble'a. Takie rozwiązanie nie wyklucza obecnego zjawiska przyspieszania, ale modyfikuje początki ekspansji. Jest też taka możliwość, że ciemna energia to wcale nie nowe pole, ale po prostu błąd w naszej teorii grawitacji na ogromnych skalach. Niektórzy fizycy sugerują, że ogólna teoria względności Einsteina może potrzebować modyfikacji przy skalach kosmologicznych, np. poprzez modele Unimodular Gravity lub inne. W takiej wizji obserwacje przyspieszania byłyby efektem nowej formy grawitacji, a nie prawdziwą substancją. Inna pomysłowa teoria mówi o tak zwanych zmarszczkach lub defektach w czasoprzestrzeni, analogicznie do kosmicznych strun, które mogłyby wprowadzać efekt odpychania. Choć brzmi to abstrakcyjnie, gdyby istniały takie wczesne cewki przestrzeni, mogłyby oddziaływać jak ciemna energia na dużych skalach. Wszystkie te pomysły są dziś hipotezami, które trzeba badać obserwacyjnie. Na pewno wiemy, że coś powoduje przyspieszanie. To fakt potwierdzony wieloma pomiarami, np. supernowymi, mikrofalowym tłem czy oscylacjami akustycznymi barionów. Jednak natura tej ciemnej energii cały czas wymyka się fizykom. Jak podsumowuje NASA, to jedna z największych zagadek kosmologii. Czekamy na nowe narzędzia, które pozwolą sprawdzić te teorie i, no właśnie, rzeczywiście zbadać to wielkie pytanie, czym jest ciemna energia?
Obecnie wiemy na pewno, że wszechświat przyspiesza i że przyczyna tego zjawiska to coś, co oznaczamy ciemną energią lub po prostu lambda. Twarde dane podają, że około 4 do 5 miliardów lat temu rozszczelniła się ta niesamowita siła i że obecnie wypycha kosmos z gigantyczną mocą. Jednak pytanie, dlaczego, wciąż pozostaje otwarte. Najnowsze wyniki z teleskopów kosmicznych i wielkich przeglądów galaktyk sugerują, że ciemna energia może być czymś bardziej skomplikowanym niż prosta stała. Badania DESI z milionami galaktyk mówią, być może jej wpływ zmniejsza się z czasem. Wyniki z projektu DES sugerują, że parametr w może być nieco różny od -1, a napięcie Hubble'a podniesione przez JWST daje do myślenia, że brakuje nam jakiegoś nowego składnika lub fizyki. Przyszłe misje, Euclid, Roman, Rubin, Spherex, dostarczą kolejnych danych, więc już niedługo będziemy mieć mapy miliardów galaktyk i tysięcy supernowych. Być może w ciągu najbliższych lat ktoś odpowie na pytanie, czy ciemna energia to naprawdę stała kosmologiczna, czy może pole kwintesencji, współpraca z grawitacją lub coś zupełnie nieoczekiwanego? Jedno jest pewne, to, no właśnie, fascynująca podróż. A co ty o tym myślisz? Czy za przyspieszeniem wszechświata stoi po prostu energia próżni Einsteina, czy może jeszcze coś odkrywczego? Czekamy na twój komentarz. Jeśli film ci się podobał, zostaw łapkę w górę i subskrybuj Cosmovision, aby nie przegapić kolejnych fascynujących odkryć w kosmosie. Jeśli chcesz wesprzeć moją pracę i rozwój kanału, możesz kliknąć przycisk Wesprzyj na głównej stronie kanału lub kliknąć link w przypiętym komentarzu. Pomoże to nam tworzyć jeszcze lepsze treści. Dziękuję.